Cześć, witaj z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witam w kolejnym moim odcinku. Nie sposób w sytuacji, w której jesteśmy teraz, nie skomentować bieżących informacji, które dzieją się na świecie tak naprawdę i również w Polsce. Chodzi o naszego wirusa, tak? O to, co tak naprawdę będzie się działo, co się dzieje i jaki będzie to miało wpływ na nas, na Ciebie, na mnie, na nasze firmy, na wszystko, co tak naprawdę się dzieje dookoła. No i teraz trzeba by oczywiście zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje, jak media oczywiście tą sprawę pięknie pompują, no bo jest to niesamowity news dla nich. Dla mediów jest to coś niesamowitego. Ale jeśli byśmy teraz to porównali nawet do rzeczy, które my już znamy, do których się już przyzwyczailiśmy i od lat żyjemy, no to liczby są w zasadzie bardzo małe, no bo na dziś dzień, kiedy to nagrywamy, mamy w Polsce kilkanaście albo maksymalnie 20 osób, które są zarażone, ale które żyją i na 90% tych osób wyjdzie z tego, no bo takie są statystyki. Jeśli to będą osoby starsze lub schorowane wcześniej, no to mają większą szansę, że mogą mieć problemy z wyjściem z tej choroby. No i teraz właśnie statystyki, które pokażą Ci, jak duży się oczywiście robi szum na czymś, co nie jest aż tak bardzo groźne dla nas tak naprawdę od tego, co dzieje się codziennie, do czego się przyzwyczailiśmy, a mianowicie do wypadków samochodowych. Każdego dnia w Polsce na polskich drogach dochodzi do tylu wypadków, już nie wiem dokładnie ilu, ale kilkuset, że ginie każdego dnia. Od 8 do 10, średnio około 8-9 osób dziennie, każdego dnia. Więc jeśli byśmy policzyli sobie styczeń, luty i teraz początek marca, no to na polskich drogach zginęło już około 500 osób. 500 osób nie żyje i my się do tego trochę przyzwyczailiśmy, już tak naprawdę przechodzimy do życia codziennego, mając świadomość, że dzisiaj, kiedy oglądasz ten film i jutro, i wczoraj, czyli w ciągu tych 3 dni zginęło 24-25 osób na polskich drogach, a myślę, że kilka razy tyle jest rannych i w zasadzie o tym się nie mówi, no bo to już jest coś do czego przywykliśmy, więc generalnie trzeba sobie też uzmysłowić, co tak naprawdę jest na ustach wszystkich, na wszystkich kanałach internetowych, w mediach. No, jest to temat jakiegoś kryzysu takiego zdrowotnego na świecie, który oczywiście trzeba się nim zająć, ale też chłonąc te wszystkie informacje, nawet jeśli mediów nie oglądasz, nie słuchasz, no to wiadomo, że te informacje do Ciebie docierają, no to trzeba sobie uzmysłowić, że nawet jeśli to jest jakiś procent i nie jest to aż tak bardzo groźne, bo zresztą Chiny już wychodzą bym powiedział, tego kryzysu, bo tam było około 80 000 osób zarażonych i też tych informacji najprawdopodobniej, bo ja nie oglądam mediów, ale słyszę od ludzi, więc 80 000 osób około było zarażonych i 60-65 000 wyzdrowiało. To nie znaczy, że te 15 000 zmarło, bo zmarło około 3000 osób i w większości z tych osób, które zmarły, to były osoby i tak chore, które już były chore i osoby w starszym wieku, czyli 80 plus najczęściej. Więc generalnie o tym się teraz nie mówi, że w Chinach już ten temat jest powoli, bym powiedział, rząd i całe Chiny wygrywają z koronawirusem, bo generalnie się to wszystko już tam ucisza i oglądam sobie takie filmiki na YouTubach, gdzie zwykli mieszkańcy, również Polacy, nagrywają i pokazują, jak to wszystko wygląda, ale można też w statystykach oficjalnych znaleźć, jak to wszystko naprawdę wygląda, więc generalnie temat się tam kończy i już nie jest tak medialny, bo o tym się nie mówi, ale teraz jest medialny temat tego, że Włochy są mega chore, że tutaj robimy zakaz wszystkiego, po prostu zamkniemy wszystko i w Polsce również powoli ta panika się napędza. Mówię o tym dlatego, że zajmuję się nieruchomościami. Mówię o tym dlatego, że mam biznes w Polsce, że wystawiam faktury, że przelewam pieniądze, płacę rzeczy, kupuję, jestem konsumentem, jeżdżę samochodem, jeżdżę na stację, mieszkam i tak dalej, i tak dalej. Najprawdopodobniej 90% rzeczy Ty tak samo, czyli też mieszkasz tu, kupujesz, konsumujesz, masz pieniądze w banku i właśnie. I chciałbym tą sytuację, jaka się dzieje, ocenić, właśnie zadać kilka pytań, opowiedzieć Ci o moich przemyśleniach, wątpliwościach i o tym, co tak naprawdę może jeszcze nie jest powiedziane, że
Może tak naprawdę nie dotknie nas ta choroba pośrednio czy bezpośrednio, czy nawet nie będziesz może nikogo znał, kto będzie chory, ale czy będzie nas to dotyczyć? Najprawdopodobniej tak. Pierwsza rzecz, którą już widzimy dzisiaj, no to mnóstwo odwołanych imprez, masowych imprez większych czy mniejszych, czy to mecze, czy to koncerty, czy to biegi wielkie, czy to nawet chyba z tego co słyszałem targi w Genewie motoryzacyjne. No w Polsce gigantyczna impreza dla osób, które grają w Katowicach w Spodku, tak? Podobno 100 000 osób się tam w tamtym roku pojawiło, a w tym roku impreza została w ostatnim momencie podobno odwołana, czyli chyba w piątek miała się zaczynać, a w czwartek po południu, jak już mnóstwo gości było w drodze nawet na tę imprezę, została odwołane. Na co to ma wpływ? Na pewno na krótki najem, czyli nieruchomości, o których mówię, którymi się zajmuję, czyli osoby, które się zajmują krótkim najmem, na pewno wiedzą, że no, coś się dzieje. Z tego, co sobie czytałem, 70% takich krótkich najmów zostało odwołanych w najbliższym czasie, gdzieś tam miesiąc do przodu. Ludzie nie wiedzą, co będzie. Wiadomo, że część wpłaciła jakieś zaliczki, które nie wiadomo, czy będą przeksięgowane, czy będzie można z tego skorzystać. Więc generalnie sytuacja nie jest jakaś tragiczna, ale na pewno czuć takie zaniepokojenie, takie znaki zapytania. Co będzie, jak właśnie ta cała gospodarka się będzie odczuwać. Ja uważam, że na pewno będzie jakiś rodzaj, swego rodzaju domina, czyli to, co się działo w Chinach. Tam fabryki były zamknięte od grudnia, od końcówki grudnia, od początku stycznia, koniec grudnia, początek stycznia. 90% fabryk w jednym mieście, gdzie oglądałem właśnie relacje z jednego miasta, małego miasta jak na Chiny, ale dużego jak na warunki europejskie, gdzie tam było kilkaset fabryk i te fabryki były przez 90% tych fabryk było zamkniętych przez kilka miesięcy, przez cały styczeń, cały luty i teraz dopiero powolutku to wraca, więc 2 miesiące. Jaki to może mieć wpływ? No wiadomo, że część tych części nie wróci, że trochę firm już ma problemy z dostawami, już tak naprawdę nie jest w stanie tyle montować, więc możliwe, że będą troszkę mniej pracować, troszkę mniej pracowników będą potrzebować, że może tych pracowników nie przyjedzie aż tyle, może będą redukować etaty. Trochę na pewno może mieć to wpływ, więc warto się nad tym zastanawiać. Co będzie? Oczywiście nie panikować, ale analizować, jaki wpływ na nasz biznes to może mieć, na Twój biznes, czy jesteś w stanie się jakoś przygotować, czy może już jakieś ruchy jesteś w stanie zrobić. Nie takie ruchy zbyt pochopne, ale generalnie myśleć do przodu kilka kroków, żeby to domino za bardzo się nie przewróciło. Dalej, jadąc tutaj dziś do biura, do studia, słuchałem akurat w radiu, którego nie słucham na co dzień, ale dziś z ciekawości włączyłem, co się dzieje, czy są jakieś nowe informacje i pojawiły się informacje, które nawet mnie trochę zdziwiły, czyli jakiś episkopat polski wydał nawet informacje, w jaki sposób w kościołach ludzie czy mają się witać przy znaku pokoju, że generalnie nie muszą podawać sobie ręki. Okej, uważam, że gdzieś tam warto zachować taki zdrowy rozsądek. Jeśli nie trzeba i nie zmieni to znacząco naszego życia, to można faktycznie z tego zrezygnować. Słyszałem, że zajęcia na uczelniach są odwoływane, że studenci będą się online uczyć. Też uważam, że jeśli jest faktycznie taki moment, że ma się to rozwijać, no to te wszystkie momenty, te wszystkie ogniska, ryzyka warto tak naprawdę się tym zająć i nie dopuszczać do tego, żeby się to rozwinęło na taką skalę jak we Włoszech, czy właśnie w Chinach. Jesteśmy na samym początku i dobrze by było, gdyby ten początek się jak najszybciej skończył, żeby w Polsce było maksymalnie kilkadziesiąt osób, czy maksymalnie 100. Przy tak dużym kraju to też myślę, że nie jest dużo, porównując to, co się dzieje właśnie na przykład w europejskim kraju, jak Włochy. Więc myślę, że warto się zastanawiać, jaki to będzie miało wpływ, dlaczego się to wydarzyło. No nie jesteśmy w stanie już odpowiedzieć, czy to jest celowe, czy to jest przypadkowe. Nie mi oceniać i nie będę tego na pewno robił, ale fajnie, jeśli zajmujesz się biznesem, to żeby się zastanawiać i żeby też nie brać tak naprawdę życia tak, że na pewno wiesz, co się wydarzy, tak? Że ja też na pewno wiem, co się wydarzy jutro i wszystko mamy poukładane i właśnie jesteśmy często przyzwyczajeni do tego, że wszystko, co będzie jutro, za miesiąc, za 2, będzie na pewno tak, jak my chcemy, a nie planujemy rzeczy, które się nie są zaplanowane, to są rzeczy nieprzewidywalne, a one się przecież wydarzają. No i to są rzeczy, które można by nazwać czarnymi łabędziami. I genialna książka właśnie pod tym samym tytułem, czyli Czarny łabędź, którą napisał Nassib Nicholas Taleb. Bardzo polecam książkę. I o czym ten autor tam pisał? No właśnie, pisał o tych sytuacjach, które są właśnie nieprzewidziane, których my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zaplanować, których nam się wydaje, że one się nie wydarzą, no bo tak naprawdę ich w ogóle nie planujemy. I wtedy, kiedy one przychodzą,
to wtedy mówimy, kurczę, coś czułem, coś było w powietrzu, ale nikt tego wcześniej nie powiedział, że coś takiego będzie. Ale właśnie ten autor, Nassib, często w swoim życiu, można to w książce przeczytać, że on był w stanie przewidzieć kryzysy finansowe, spadki duże na giełdach amerykańskich i w ogóle sytuacje, był tak dobry, że przewidywał to i zarabiał na tym. Więc on opisuje, jak tak naprawdę świat działa, w ilu sytuacjach, w ilu przykładach takie sytuacje się dzieją i jak to można wykorzystać, jak można się zabezpieczyć, jak można oczywiście troszkę spokojniej żyć, robiąc coś przed tymi sytuacjami. Dlaczego czarny łabędź? No bo łabędzie zazwyczaj są białe i wszyscy się przyzwyczaili. Jeśli łabędź, no to przecież biały. I jeśli widzieliśmy 10 łabędzi, 100, 500 czy więcej, no to one zawsze były białe. No i Nassib pisał, że jeśli się pojawił czarny łabędź, to ludzie byli po prostu mega zaskoczeni, bo taki łabędź się pojawił i to było dla nich mega szokujące. Dopóki go nie zobaczyli, to po prostu sobie nie wyobrażali, że coś takiego może być. No i przykłady możemy mnożyć, ale takich przykładów, oczywiście ten, który mamy teraz, kto się spodziewał tej sytuacji, która jest teraz? No nikt się nie spodziewał, że nagle zdarzy się coś takiego, co będzie sprawiać, że będą się kraje zamykać, tak? Że będzie kwarantanna, że będzie zakaz wjazdów, że lotniska, no generalnie sam widzisz, że jest inaczej, bym powiedział dyplomatycznie, ale kilka przykładów z historii nie tak dalekiej. World Trade Center, sytuacja, która się wydarzyła w Nowym Jorku. Obojętnie, co tam się wydarzyło, co tak naprawdę się tam wydarzyło, czy to był faktycznie wypadek, czy to było coś innego, ja tego oceniać nie będę, ale coś, co się wydarzyło w Nowym Jorku, czyli cała sytuacja z World Trade Center sprawiła, że świat się zmienił. Nikt tego ludzie zwykli tego nie planowali, nie wiedzieli, że coś takiego się wydarzy, ale zmieniło się wszystko po tym 11 września. Co dalej? Daleko szukać. W Polsce kolejna sytuacja, czy 10 kwietnia, czyli Smoleńsk, tak, wypadek samolotu, czy nie wypadek, generalnie znowu nie oceniać, obojętnie co tam się stało, w jaki sposób i kto do tego doprowadził, czy kto mógł do tego doprowadzić, czy jakieś niedopatrzenia, nie ma znaczenia, nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, ale generalnie sytuacja, która tam się wydarzyła, też była czarnym łabędziem. To było coś nieprawdopodobnego, po prostu wszyscy się nagle obudzili, że takie rzeczy się mogą wydarzyć, kiedy one się właśnie dopiero wydarzyły. I dokładnie wypadek samochodowy, nawet prosta sytuacja, o której również mówiłem, że 8 do 10 osób dziennie ginie i nam się wydaje, że tych sytuacji nie ma. Dopiero w momencie, kiedy jak trafia to na kogoś z naszych bliskich, z naszych znajomych, z naszej rodziny, to wtedy właśnie to jest coś, co nas po prostu otrzeźwia. Budzimy się nagle i mówimy, wow, to nagle się stało, czarny łabędź po prostu, bo sytuacja, której nie planowaliśmy. Żyjemy sobie spokojnie i nagle coś się dzieje. Więc generalnie to, co się wydarzyło i te wszystkie odwołane imprezy przez to na pewno będą miały wpływ na to wszystko, co się w gospodarce dzieje i będzie to na pewno dotyczyć wielu osób. Jak się to dalej potoczy? Trudno powiedzieć tak naprawdę dzisiaj, bo mamy w zasadzie początek i sytuacja jest dynamiczna i się rozwija, jest mnóstwo decyzji każdego dnia. Zmienia się to wszystko, imprezy się odwołują, osoby tracą, właściciele pensjonatów, hoteli też tracą, organizatorzy imprez również zainwestowali mnóstwo pieniędzy, no i są stratni. Co dalej? Zobacz, są takie Włochy, które żyją z turystyki i tam Włochy zamknięte, które nie będą teraz na wiosnę mieć turystów. Mówi się, że nawet do maja, część imprez z czerwca nawet poprzesuwano już gdzieś na listopad, październik, więc generalnie w wielu krajach nawet bym powiedział jakaś panika granicząca z jakąś histerią. Nie jestem za tym. Jestem za tym, żeby oczywiście podejmować działania jak najszybciej, myśleć o tym, co robimy, jak się zabezpieczamy, czy żyjemy zdrowo, ale ja tak od lat mam i w zasadzie nie potrzebuję żadnego kryzysu, żeby dbać o zdrowie, o higienę i uważam, że Ty również, bo dzisiaj się nam mówi, że mamy myć ręce, więc dla mnie to jest trochę absurdalne, kiedy ja myję te ręce dziennie kilka albo kilkanaście razy, nawet jak nie było takiej sytuacji. No ale przynajmniej dobrze, że gdzieś tam niektórzy będą mieli dobre może nawyki na przyszłość. Okej, co dalej? No i właśnie, co się może wydarzyć dalej? Czarny łabędź, czyli sytuacja, o której Ci mówiłem. Faktycznie wpłynie to na sytuację na rynku, ale w jaki sposób? I co my możemy tak naprawdę zrobić? Bo sytuacja się może powtórzyć. No bo jeszcze choćby jeden przykład, który teraz mi wpadł do głowy. Sytuacja zbrojna, tak, u naszych sąsiadów ukraińskich, gdzie kto się spodziewał tego, że nagle za naszą wschodnią granicą dojdzie do wojny, tak, i kto w tych dzisiejszych czasach pokojowych kilka lat temu sądził, że będą po prostu czołgi jeździć
kilkaset kilometrów od polskiej granicy i że będzie po prostu tak niespokojnie. W zasadzie nikt o tym nie myślał w dzisiejszych, bym powiedział, spokojnych czasach, gdzie może oczywiście kraje sobie gdzieś tam dyplomatycznie czy niedyplomatycznie grożą, jakieś sankcje nakładają jedna czy drugie, ale bardziej chodzi o jakieś właśnie gospodarcze sytuacje, a tutaj nagle za naszą wschodnią granicą takie rzeczy, więc to też na pewno był czarny łabędź, który gdzieś tam wszystkich zszokował i pytanie, co się może wydarzyć za rok, 2, 5, 10, jutro. Nie wiadomo tak naprawdę, nie jesteśmy wszystkich sytuacji w stanie przewidzieć i film oczywiście nie ma, nie nagrywam go po to, żeby straszyć siebie czy Ciebie, tylko bardziej żeby świadomie myśleć nad tym, że nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć. Ktoś by mógł powiedzieć, Grzegorz, no ale co, ja nie będę wychodzić z domu? Przecież zaraz cegła mi spadnie na głowę albo samochód mnie przejedzie przez ulicę. Jak będę przechodził. No to oczywiście nie o to chodzi i właśnie autor tej książki, o której mówiłem, Czarny łabędź, Nasib Taleb, pisze, że to nie chodzi o to, żeby nie przechodzić przez ulicę, no bo trzeba normalnie żyć i warto żyć i tak naprawdę warto robić to, co się robi, tylko żeby przechodzić przez tą ulicę z otwartymi oczami, żeby tak naprawdę wiedzieć, co się robi, rozumieć to ryzyko. No taki przykład. Zwróć uwagę na przykład kredyty Polaków, nas Polaków, którzy kupują nieruchomości. Mam mój kanał o nieruchomościach, ja inwestuję w nieruchomości, mam mnóstwo znajomych, którzy w te nieruchomości inwestują. I ilu mamy dzisiaj Polaków, którzy kupili swoje pierwsze mieszkanie na kredyt? Myślę, że kilka milionów. No i teraz pytanie, czy my się zachowujemy znowu stadnie i tak jak inni i nie myślimy o tym, co się może wydarzyć? W większości tak. Na zachodzie, czyli w krajach, które się mówi, że są lepsze i my do nich dążymy, że są trochę mądrzejsi, nawet często coś takiego pada, że są bardziej wykształceni, mają więcej pieniędzy i dłużej się dorabiali, że my chcemy być tacy jak oni. Często ludzie mówią, no właśnie, w takiej Belgii, w takich Niemczech, w Francji, w Szwajcarii, w Austrii, w ogóle w tych krajach, które szybciej dochodziły, no bo oczywiście miały też inną historię, tam większość ludzi nie kupuje na kredyt. Dlaczego? No bo może to zrozumieli, a u nas większość ludzi kupuje na kredyt. I tak naprawdę zwróć uwagę, czarnym łabędziem w Polsce dla osób, które mają kredyt, może być sytuacja, gdzie dojdzie do jakiegoś kryzysu i co? I zmienią się stopy procentowe, które pójdą do góry. I wtedy rata kredytu pójdzie znacząco do góry. I teraz pytanie, czy jesteś w stanie, jeśli jesteś w takiej sytuacji, czy jesteś w stanie, obliczając sobie wzrost stóp procentowych, który jest bardzo realny, bo mamy rekordowo niskie stopy procentowe kredytów hipotecznych, czy będziesz w stanie opłacać swoją ratę kredytu hipotecznego, jeśli wzrośnie ona 50%? Tylko 50%, bo uważam, że realny jest wzrost nawet wyższy. Co to znaczy realny? Czy to ode mnie zależy? Nie, ale w sytuacji, w której jesteśmy i nikt tego dzisiaj się nie spodziewa, czyli znowu ten czarny łabędź może się pojawić i wzrosną raty właśnie kredytów i pytanie, czy jesteś w stanie wtedy mieć pieniądze na jedzenie, na paliwo i generalnie normalnie żyć. Jeśli nie, no to może to być sytuacja, która będzie nieciekawa i co wtedy? Więc jak się do tego przygotować? Co tak naprawdę robić dzisiaj, kiedy jesteśmy w sytuacji, że z finansami nie jest jeszcze tak źle? Wszyscy biorą kredyty, wszyscy się budują. Większość tak naprawdę kredytuje się nawet pod korek, bym powiedział. Co to oznacza? Jeśli nie jesteś taką osobą, to na pewno znasz w swojej najbliższej okolicy, czy nawet rodzinie osoby, które co robią? Budują sobie zdolność jak najwyższą, na taki ostatni moment, jak to mówią. Doradca mi doradził, żebym sobie tam wypłacał tyle, żebym miał jak na maksa i żebym wziął kredyt nie 400, a 500. Weź po prostu na maksa tyle, ile możesz. No dobra. No po co? Bo to, żeby kupić sobie nieruchomość jak najlepszą, żeby jak najlepiej się mieszkało. No bo głównie o to chodzi, tak? Chcę mieć większe mieszkanie, lepsze, w lepszej dzielnicy, w bogatszej, bliżej lasu, czy chcę szeregówkę, czy większy dom. No to wszystko kosztuje więcej, więc potrzebny jest oczywiście na to większy kredyt. Jeśli nas nie stać, bo zarabiamy mniej, no to trzeba sztucznie go zrobić i większość tak robi. Nie wszyscy, ale większość właśnie robi tak. Czyli ten kredyt jest na maksa podkręcony, rata też jest finalnie wyższa, ale jest na takim poziomie, że stać nas na razie. A co w sytuacji, kiedy zwolnią Cię z pracy? Co w sytuacji, kiedy firma padnie? Co w sytuacji, kiedy coś się zdarzy w Twojej branży nagle i po prostu spadnie wszystko totalnie? Tak jak właśnie sytuacja z naszym wirusem. Kto się spodziewał tego 2 miesiące temu? No nikt. I nagle się zmieniło wszystko. Nie jesteśmy w stanie pójść na koncert, pojechać na imprezę, na mecz, w ogóle wylecieć samolotem do Włoch. Zobacz tak naprawdę, ile rzeczy się zmieniło w ciągu miesiąca, albo nawet w ciągu ostatnich 2-3 tygodni. Więc zadać sobie trzeba pytanie, jakie czarne scenariusze, jakie czarne łabędzie w prywatnym życiu mogłyby się wydarzyć, na które jesteśmy przygotowani. I właśnie pytanie, czy jesteśmy przygotowani, czy mamy jakiekolwiek pieniądze na boku, czy właśnie mamy wszystkie pieniądze na przykład w banku. A co w sytuacji, kiedy bank jakiś zbankrutuje, a może
może waluta się osłabi i będzie problem w ogóle w Polsce finansowy i z banku będzie można na przykład wypłacić tylko 1000 zł dziennie, jak w Grecji. Pamiętasz tą sytuację? Ludzie bardzo szybko zapominają, przyzwyczajają się do dobrego, ufają tym instytucjom finansowym, również bankom, które wielokrotnie pokazały, że my w zasadzie nie mamy zdania, jak jest kryzys i nie jesteśmy w stanie do swoich pieniędzy dojść. I to wszystko. Więc kilka rzeczy, które tak naprawdę też zapisałem, żeby nie zapomnieć. Myślę, że one są dosyć istotne dla Ciebie. Dzisiaj w sytuacji, w której jesteśmy, gdzie tak naprawdę jest dość niepewnie i trudno powiedzieć tak naprawdę, jak się to potoczy dalej. Obojętnie, czy sytuacja się bardzo uspokoi w ciągu najbliższego miesiąca, a uważam, że jest duża szansa, żeby tak się wydarzyło właśnie jak w Chinach, bo nie mamy takiego wzrostu jak na przykład we Włoszech, bo jest sporo rzeczy robionych, żeby tak naprawdę ten wzrost był minimalny i oczywiście te osoby, które już są hospitalizowane, że one po prostu po 2-3 tygodniach wyjdą i będą zdrowe i uważam, że tak będzie. Więc co można zrobić, wykorzystując teraz tą sytuację i trochę się otrzeźwiając, czyli chciałbym, żebyś się dzisiaj przy okazji właśnie tej sytuacji w Polsce obudził, jeśli śpisz, i żebyś zadał sobie kilka pytań, żeby w sytuacji, kiedy czarny łabędź finansowy się pojawi, no to żebyś nie musiał tak naprawdę wyprowadzać się ze swojego domu, sprzedawać samochodu i robić jakichś ruchów, które tak naprawdę dzisiaj nie planujesz i będą dla Ciebie bolesne. Pierwsza taka zasada stara to przede wszystkim żyj poniżej swoich możliwości finansowych. Obojętnie ile zarabiasz. Jeśli zarabiasz 5, nie wydawaj 5, a nie daj Boże nie wydawaj 6 czy 7. Jeśli zarabiasz 10 tysięcy, spoko. To najprawdopodobniej kiedyś żyłeś za 5 albo za 7. No to znaczy, że jesteś przyzwyczajony do tego standardu. Nie wskakuj od razu na ten wyższy level wydawania, jeśli więcej zarabiasz, bo możesz troszkę tak naprawdę sobie odłożyć. Co dalej? Pamiętaj, nie bierz kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej. Większość kredytów w Polsce jest takich. Dlaczego? I pytanie, czy nie ma kredytów o stałej stopie procentowej. Są oczywiście, tylko one są droższe i wiadomo, że są mniej wygodne, no bo jest wyższa rata, ale tam jest zapis, że oprocentowanie się nie zmieni, więc wiadomo, że każdemu jest tak naprawdę wygodniej wziąć coś, co jest niższe, ale w zapisie mamy, że na przykład ta stopa się nie będzie zmieniać przez ileś lat, albo po prostu się będzie zmieniać i większość się do tego przyzwyczaja. Trudno jakoś będzie, biorę, chcę mieszkać i lecimy z tematem, płacimy ratę, nic się nie stanie, przecież tyle ludzi wzięło, żyją, no to ja też biorę. Ludzie przyzwyczaili się do ryzyka frankowego, pamiętasz? Czyli do ryzyka walutowego i do tego się przyzwyczaili i przestali brać kredyty w obcej walucie, ale nie było jeszcze tego czarnego łabędzia związanego z tym, że bardzo poszły raty do góry, bo zmieniła się stopa oprocentowania. I tak naprawdę to jest moim zdaniem jeszcze przed nami, więc zanim tak naprawdę się to wydarzy, trzeba sobie zadać pytanie, jaka jest szansa, że to się wydarzy? Jeśli się wydarzy, to co ja mogę zrobić już dzisiaj? A może sobie nadpłacić ten kredyt? A może tak naprawdę już coś z tym zrobić? A jeśli się zastanawiasz, to może nie brać tego kredytu, może sobie wynająć to mieszkanie, a może wziąć ze stałym oprocentowaniem, a może w ogóle po co Ci nagle Twoje mieszkanie, jeśli nie stać Cię na to mieszkanie, jeśli ono jest warte 500 000, no to po co Ci jest takie mieszkanie? Może warto wynajmować. Ja na przykład wynajmuję, nie czuję się jakoś gorzej niż ci, którzy mają mieszkanie i za nie płacą raty, mimo że oczywiście niektórzy mówią, że tak, Ty płacisz komuś, a ja płacę sobie. Filozofie są różne, strategie są różne, więc zostawiam Ci to do przemyśleń. Co dalej? Pamiętaj, że warto mieć trochę gotówki, czyli nie trzymaj wszystkich pieniędzy w banku, bo w sytuacji, kiedy wydarzyłoby się coś gorszego, czego nie życzę nikomu, bo będzie na pewno nieciekawie, no to ciężko będzie te pieniądze wypłacać, bo będą blokady bankomatów, przelewów i różnie może z tymi pieniędzmi być, a wiadomo, że jak masz gotówkę, no to jesteś jeszcze w stanie coś z tym zrobić. Biznesowo, jeśli faktycznie biznes dzisiaj turystyczny nagle odpada, że mówi się, że część firm turystycznych, przewozowych, autokarowych może paść, bo one są po prostu małe czy średnie i muszą utrzymywać te autokary, ubezpieczenia, parkingi, pracowników, żeby im nie uciekli, trzeba to wszystko płacić i nagle nie ma zleceń i te zlecenia nie wiadomo kiedy przyjdą, więc te firmy mogą paść. I co w takiej sytuacji, kiedy jesteś właścicielem firmy autokarowej lub przewozowej lub innej, związanej właśnie z wakacjami, z turystyką przed sezonem, który się zaraz będzie zaczynał przecież w tych cieplejszych krajach za miesiąc, 2 maksymalnie, no i co wtedy? Czy zastanawiałeś się właśnie, czy nie budować drugiej nogi finansowej? I jeśli nie jest tej sytuacji, że już ta firma zbankrutowała przez to, co się nagle dzieje teraz i nie możesz wykonywać tego swojego zawodu i tego biznesu, bo nie ma po prostu klientów lub nie ma gdzie z tymi klientami jechać, bo są zakazy wszędzie, no to jeśli ten biznes Twój jeszcze działa, to zastanów się,
jaki drugi biznes stworzyć i polecam budować już drugą nogę finansową, żeby w razie jakiegoś krachu, jakiegoś tąpnięcia lub czynników zewnętrznych, które w ogóle nie mamy, na które nie mamy wpływu, bo często tak bywa, budować sobie drugą nogę finansową. To, że oszczędzamy i mamy gotówkę, to jest jedno, ale jeden biznes i drugi biznes. To, że będziemy kiedyś może odcinać kupony z jakiejś emerytury, z nieruchomości, to jest inna sprawa, ale jeśli jesteś jeszcze i budujesz biznes dzisiaj, bo masz 30, 40, 50 lat czy 60 i chcesz dalej budować biznes, to buduj sobie dwie nogi, nie buduj jednej, bo zawsze ten stół lepiej stoi na dwóch. Jeszcze oczywiście się przewróci, ale na dwóch już łatwiej niż na jednej. Co dalej? Pamiętaj, że oszczędzaj, nie musisz tak naprawdę wszystkich pieniędzy wydawać. To oczywiście wiąże się z tym, co mówiłem na początku, czyli żyj poniżej swoich możliwości finansowych, ale trzeba sobie też pamiętać, że fajnie oszczędzać, czyli to, co kiedyś się robiło, lata temu to było przecież normalne, mimo że zarabiało się mniej, mimo że bywało różnie, nie wszystko było, to dzisiaj mamy taki dobór wszystkich właśnie dóbr materialnych, że wszystkim nas kuszą. Musimy wszystko kupować, wszystko lepsze, wszystko nowsze, droższe, nowe mieszkania, nowe samochody, ciągle wymieniać i te pieniądze oczywiście jesteśmy w stanie wydawać na tysiące, a jak nie miliony sposobów, więc generalnie nie idźmy tym trendem, kupujmy to, co jest niezbędne i warto trochę pieniędzy oszczędzić, jak to mówią, na lepsze czasy. I stare przecież przysłowie już od lat, które przecież znasz, ja nie wiem dokładnie, jak ono leci, ja je rozumiem tak, że kiedy jest dobrze, to szykuj się na wojnę. Ja zawsze to mam w głowie, że jak jest dobrze, to znaczy, że wtedy już trzeba oszczędzać, już trzeba pamiętać, co będzie w tych chudszych czasach, jak to się często mówi, więc teraz już mamy sytuację, że wygląda, jakby się te chudsze lata zbliżały, więc chyba najlepszy moment, żeby się tym zająć, a nie myśleć o tym, jak już faktycznie będzie trochę gorzej niż jest. No i tak naprawdę na koniec myślę, że warto spłacić kredyty i zadłużenia, jeśli one są możliwe do spłacenia w najbliższym czasie. Jeśli masz w bankach, w instytucjach różnych czy w kartach kredyty, które są po prostu konsumpcyjne na co dzień, na ciuchy, na jedzenie, na inne dziwne rzeczy, bo mnóstwo osób oczywiście takie kredyty bierze. Jeśli to jest hipoteczny duży kredyt, no to nie jesteś go najprawdopodobniej w stanie spłacić tak po prostu i to rozumiem. Ale jeśli są to kwoty kilkanaście tysięcy i są w Twoim zasięgu, to spłać je, bo jeśli faktycznie te stopy się zmienią, jeśli sytuacja finansowa się zmieni, a jest duża szansa, że tak będzie, no to te koszty mogą nas zjeść, tak? Banki będą tak naprawdę na nas żerować i te wszystkie kryzysy, i te wszystkie spadki, i te wszystkie swoje straty będą. Wiesz, kto będzie je płacił. Na pewno nie banki, na pewno nie rządy, tylko my jako pierwsi będziemy pociągnięci do tego, żeby spłacać te wszystkie wyższe opłaty, więc generalnie lepiej pozamykać sobie te tematy, nie mieć tego. Ja uważam, że najlepiej kupować za swoje, to jest pierwsza zasada, bez kredytowania. Jeśli już, to kredytować się inwestorami, o czym też często mówię, że pieniędzy na rynku jest mnóstwo, zawsze było, a dzisiaj jest rekordowo dużo, więc jeśli chcesz faktycznie finansować swoje jakieś zachcianki, niekoniecznie inwestycje, to ja często tak robię właśnie, że to są pieniądze inwestorów, czyli kogoś prywatnego, jakiejś osoby, której ja oddaję pieniądze i ta osoba mi nie powie nagle, że zamiast 10% to ja mam jej oddać 50% czy choćby 30%, no bo tak się najprawdopodobniej nie zdarzy, przynajmniej w wielu moich tych inwestycjach prywatnych nie było takiej sytuacji. Także myślę, że tyle takich rad moich, które ja stosuję. Przemyślałem sobie oczywiście to, co się dzieje. Widzę tą panikę u niektórych ludzi niepotrzebną, bo panika tylko wywołuje strach, a strach oczywiście jest wykorzystywany przez innych ludzi, także uważaj też na fejkowe biznesy teraz, gdzie tego jest też mnóstwo informacji takich, które się pojawiają i one też są niesprawdzone. Pamiętaj, masz swoją głowę, rozum, więc weryfikuj to wszystko i oczywiście zastanawiaj się 3 razy nad tym, co robisz, więc pamiętaj, inwestuj i myśl jak agent specjalny, a resztę zostaw przeciętnym i innym. Życzę spokoju i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!